Mitologia irańska. Wstęp. Mitologia Iranu sięga starożytnych czasów, daleko przed reformą Zaratusztry, wielkiego proroka Persów. W tych zamierzchłych czasach ludy indoeuropejskie, które w przyszłości miały podzielić się między Półwysep Indyjski a Wierzynę Irańską, trzymały się jeszcze razem. O tym, jak dawne to były czasy, może świadczyć, że Zaratusztra, dla którego te wierzenia były już prehistorią, żył najprawdopodobniej między XV a XIII wiekiem przed naszą erą, a więc jeszcze przed okresem tworzenia się biblijnego Starego Testamentu. Czas aktywności tego proroka poświadczony jest wpływem epoki kamiennej na Gatę, czyli utworzoną przez niego najstarszą część Awesty. Awesta jest świętą księgą Zaratusztrian, a język Gat zbliżony jest do datowanej na XVIII wiek przed naszą erą indoaryjskiej Rygwedy. Księga ta podlegała przekazowi ustnemu, bo pismo kapłani uważali za wytwór złego ducha i długo opierali się przed jej spisaniem. Gaty nie są jednak wyłącznym nośnikiem prastarych wierzeń. Wśród elementów dodanych do Awesty po Zaratusztrze w tzw. młodszej Aweście pojawiają się również bardzo stare hymny zwane jasztami, które pierwotnie były przekazywane ustnie i często sięgają pradawnych czasów, wiążąc się z pierwotnym kultem bóstw pomocniczych, noszących w zaratusztrianizmie miana jazatów. Rozpatrując historyczne wskazówki dotyczące okresu trwania wspólnoty ludów indoeuropejskich, można dojść do wniosku, że w czasie działalności Zaratusztry wierzenia indoirańskie były już prastarą religią. Sięgała ona zapewne IV tysiąclecia przed naszą erą. Elementy tej religii w formie zaratusztrianizmu przeżywały okres wybitnej świetności w czasach od Cyrusa Wielkiego, VI wiek przed naszą erą, kiedy rozpoczęto budowy pierwszych świątyń ognia, którego wcześniej nie chciano ograniczać ścianami świątyni. Cyrus podbił też Babilończyków i uwolnił Żydów, którym pozwolił odbudować świątynię w Jerozolimie. Zjednał tym sobie ich wielką sympatię. Żydzi stali się wówczas podatni na wpływy zaratusztriańskie i judaizm nosi w sobie wiele podobieństw do religii Persów. Wiarę w Odkupiciela, wiarę w sąd ostateczny, wiarę w jedynego Boga, który nie został stworzony. Doszło nawet do tego, że w biblijnej księdze Izajasza Cyrus zasłużył sobie na miano sługi Bożego. Świetność religii uległa zachwianiu po podbiciu Persji przez Aleksandra Macedońskiego w IV wieku przed naszą erą, kiedy to wymordowano wielu kapłanów zaratusztriańskich. Ponieważ kapłani przekazywali sobie treści religijne wyłącznie ustnie, w ten sposób wiele tej wiedzy bezpowrotnie utracono. W miarę upływu lat przeminął jednak okres nienawiści między najeźdźcami i ludnością lokalną. Grecy odcisnęli się wówczas na irańskiej religii nową ikonografię bóstw. Posągi stawiane przez Greków stopniowo identyfikowano z bóstwami irańskimi. Irańczycy odcięli się od stawiania posągów w swoich świątyniach dopiero pod panowaniem Sasanidów w III wieku naszej ery. Zastąpiono je wówczas świętym ogniem. Kolejna reforma Sasanidów polegała na ujednoliceniu pisma religijnego do średnioperskiego, który zasadniczo wykorzystany jest w niniejszym opracowaniu. W miarę upływu kolejnych stuleci po podboju Persji przez Aleksandra, zaratusztrianizm zaczynał coraz bardziej odbiegać od pierwotnego sformułowania Zaratusztry i stawał się coraz mniej spójny. Mimo to długo opierał się chrześcijaństwo, a uległ dopiero militarnej przewadze islamu w VII wieku naszej ery, po kilkunastu latach ciągłych walk. Zaprzestano wówczas korzystania z języka średnioperskiego, a powstający język nowoperski charakteryzował się znacznymi wpływami arabskimi. Jednak nawet będąc przygniecionymi islamem, dawne wierzenia irańskie nie zniknęły zupełnie z powierzchni ziemi. Zaratusztrianie istnieją do dzisiaj, choć w swojej historii musieli uciekać przed prześladowaniami z Iranu do Indii, a najazd Mongołów w XIII wieku spowodował kolejne niepowetowane straty w przekazie Awesty. Ta praca poświęcona jest mitologii irańskiej według Awesty, a także według pośrednich źródeł, które ukazują stan wierzeń w czasach wcześniejszych, tak więc nie jest to ściśle prezentacja ortodoksyjnego zaratusztrianizmu, w której przykładowo nie ma miejsca dla Boga Zurwana. Wśród źródeł pośrednich wymienić można Bundahishn, składający się z komentarzy i opracowań materiałów z Awesty. Te fundamentalne mity uzupełniane są opowieściami heroicznymi z Księgi Królewskiej Ferdusiego, czyli słynnej Szahname, która oparta jest na sasanickiej księdze królów Hudayname z IV wieku naszej ery. Opowieści z tych ksiąg znaczą dla kultury Iranu nie mniej niż dla nas znaczą opowieści o greckich herosach na miarę Heraklesa, Jazona czy Odyseusza. Bóstwa archaiczne. Z najdawniejszych czasów w irańskim panteonie spoglądają rozmaite bóstwa. Obok kultowego ognia i wody, które czczono już od niepamiętnych czasów, na pozycję bóstwa pierwotnego wysuwa się Zurwan, pan czasu, późniejszy ojciec Wielkiej Dwójki władającej nad światem, mądrego Ormuzda w staroperskim języku Awesty zwanego Ahura Mazdą i złego Almana, czyli awestyjskiego Angra Mainyu.
Wizerunek Zurwana znamy z okresu misteriów Mitry, które panowały w Rzymie pod koniec Imperium. Przedstawiano go wówczas w postaci Eona, spajającego w sobie wszelkie ziemskie żywioły, ze słoneczną głową lwa, z wężem symbolizującym ziemię i z parą 4 skrzydeł symbolizującą powietrze i następujące po sobie 4 pory roku. Wyposażony był w piorun mocy na piersi, w klucz życia i śmierci oraz w narzędzia tworzenia. Po podboju Aleksandra Macedońskiego z Zurwanem można było zestawić greckiego Kronosa i rzymskiego Saturna. Obok Zurwana występuje Waju, pan przestrzeni, która jest placem boju, oddzielającym niebieską światłość od ciemności podziemi. Waju jest zarazem panem duszy, życiodajnego tchnienia i ognistego wiatru. Przedstawiano go z włócznią i złotą bronią. Towarzyszył mu Wata, bóg wiatru, współpracujący z przynoszącą wody boginią Harachwati Ardelisurą, późniejszą Anahitą, utożsamiającą mityczną rzekę wypływającą z Wielkiego Morza Wourukasza. Poświęcę jej uwagę w dalszej części materiału. Obok Anahity w morzu Wourukasza kolejne pradawne bóstwo, Tishtria, pobiera wodę, żeby napełniać nią chmury. Bardzo ważnym bóstwem był Mitra, wszechwiedzący bóg wody. Z uwagi na swoją wszechwiedzę Mitra miał 1000 oczu i zdolność wszechsłyszenia. Mitra łączył świat duchowy i przestrzenny, a po śmierci sądził duszę za pomocą sprawiedliwości. W czasach rzymskich misteriów, które zaowocowały najbardziej znanym jego wizerunkiem rzeźbiarskim, Mitra doczekał się kultu, gdzie rola jego uległa zmianie. Stał się najwyższym bogiem, który urodził się z kamienia, w jaskini, być może wywodzącej się od kamiennego nieba, i niczym irański Ahryman zabija byka, aby z tej ofiary zrodzić nowe życie, nad którym panuje. Z tych bóstw większość przetrwała w zaratusztrianizmie jako jazaci, czyli pomocnicy duchów boskiego Ormuzda, godni nabożnej czci. Natomiast Zurwan podzielił koleje losów bóstw uranicznych, znanych z innych religii, i usunął się w cień. Wszystkie jasne aspekty Zurwana przyjął Ormuzd, lecz jego ciemna strona przetrwała w astrologii w postaci planety Saturn, której obserwacje sygnalizowały ważne przemiany czasowe ciemnej strony bytu, jak na przykład śmierć. W Armenii Zurwana przedstawiono jako starca rozwijającego biały i czarny kłębek. Ormuzd i Ahryman. Samotny Zurwan postanowił począć syna, Ormuzda. Odprawił modlitwy, złożył ofiary i począł nowe życie. Tchnął życie w dobrego i jasnego Ormuzda w błękitnej szacie upstrzonej gwiazdami. Wierni utożsamiali go z Jowiszem na niebie, a zaratusztrianie od czasów Dariusza Wielkiego przedstawiali go w postaci króla zasiadającego na tronie uskrzydlonej tarczy słonecznej. Niestety, Ormuzd nie był jedynym dzieckiem Zurwana. W toku oczekiwania na skutek swoich ofiar, a trwało to przeszło 1000 lat, naszły go wątpliwości i w jego łonie począł się również zły Ahryman. Zurwan, nie zdając sobie z tego sprawy, obiecał pierworodnemu z góry, że będzie panował nad jego światem. Jak na ironię, pierwszy urodził się wściekły i kudłaty Ahryman i jako pierworodny domagał się prawa do rządzenia światem. Zmartwiony ojciec rozdzielił czas panowania nad światem pomiędzy synami tak, że mieli nad nim panować kolejno. Podczas jednego ze sporów między Ahrymanem i Ormuzdem stanowisko musiał zająć Mitra. Chodziło o wynoszenie słońca na niebo. W trójkę zgodzili się na kompromis, w którym to Mitra będzie opiekował się słońcem. Postać Zurwana znikła z religii sformułowanej przez Zaratusztrę. Na najwyższym stanowisku pozostawał tu odwieczny i niepodlegający stworzeniu Bóg Ormuzd. Wątek zurwanicki powrócił do zaratusztrianizmu po wielu wiekach i osłabił siłę tej religii, stając się jedną z przyczyn jej upadku w starciu z chrześcijaństwem i islamem. Chrześcijańscy przeciwnicy zarzucali zaratusztrianom, że ich Bóg jest bratem szatana i że nie jest odwieczny. Persowie, na wzór bóstw Babilonu podbitego przez Cyrusa Wielkiego, powiązali swych bogów z planetami. Od dawna zresztą widzieli w gwiazdach duchową część materii, w tym również i ludzkie dusze. Dzięki postępującym kontaktom z Babilończykami i Grekami zaczęli jednak odróżniać planety od gwiazd. Zauważyli, że planety poruszają się nieregularnie i naruszają boski porządek kosmiczny, czyli Aszę. Planety z bogów stały się demonami. Od tego czasu przechwytują boski blask Ormuzda, posilając się nim i utrudniają mu dotarcie do Ziemi. Merkury osłabia kości, Mars osłabia żyły, Jowisz skórę, Saturn włosy, a Wenus wnętrzności. Dziwnym jednak sposobem perskie boskie imiona dla planet, demonów, pozostały zachowane. Stworzenie Amszaspandów i Devów. Podczas gdy siedzibą Ormuzda był wieczny blask, Ahryman spoczywał pod ziemią w ciemności. Kiedy Ahryman dostrzegł nad sobą blask, zaatakował Ormuzda. Ten jednak odparł jego atak za pomocą zaklęcia modlitwy. Kiedy Ahryman leżał przez 3000 lat w odrętwieniu, a świat trwał w stanie Getik, Ormuzd rozpoczął stwarzanie dobrych duchów, Amszaspandów, czyli świętych nieśmiertelnych, którzy mieszkają w raju w domu pieśni.
Wraz z nimi stworzył dusze ludzkie Fravashi. W odpowiedzi na Amshaspandów Ahriman stworzył demony, czyli Dewy. 6 Amshaspandom odpowiada 6 głównych demonów, a pomocnikom Amshaspandów odpowiadają demony niższej rangi. Wśród Amshaspandów wymienić można po kolei. Po pierwsze Bahmana lub w Ohumanach, dobrą myśl, ducha mądrości związanego z księżycem. Ormuzd oddał mu pod opiekę zwierzęta i kazał pilnować, by nie dokuczała im susza. Podczas wojen władza Bahmana maleje i przychodzi klęska suszy. Bahmanowi podlegają księżyc, Mach, powodujący pływy wody, Goshurwarn, duch pierwszej stworzonej krowy i omówiony już wśród dawnych wierzeń bóg powietrza Vajurama, nazywany Ramem, obecnie na stanowisku Jazaty. Właśnie Bahmana jako przewodnika wysłał Ormuzd Zaratusztrze podczas objawienia, a Ahriman za przeciwnika stworzył mu Akomana, ducha złej myśli, który jako jeden z pierwszych wyłonił się z jego ciała. Drugim Amshaspandem jest Ardibehesht, czyli Ashawahishta, ład należyty, duch doskonałej światłości i kosmicznego prawa wędrówek gwiazd. Ormuzd oddał mu pod opiekę swój najcenniejszy dar, ogień, Atar, pogromcę węża Azi. Zaratusztrianie cenią go niezwykle i do dziś palą jeszcze ogień podtrzymywany w niektórych świątyniach nieprzerwanie, przynajmniej od wczesnego średniowiecza, od 470 roku naszej ery wjazd. Biorąc pod uwagę drogę, jaką ten ogień dotarł do tych świątyń, jego pochodzenie może sięgać nawet starożytności. Kult ognia jest prastary i sięga jeszcze czasów, kiedy ludzie nie potrafili go rozpalać, a jego utrzymanie decydowało o przetrwaniu. Ardibehesztowi pomaga Sorusz, czyli Sraosha, bóstwo modlitwy, posłuszeństwa, pogromca czarowników, broniący nocą przed demonami, umacniający dobro przeciwko złu słowami modlitwy Ahunawa Iria. I niezwyciężony Bahram, czyli Beretragna, którego imieniem nazwano planetę Mars. Bahram walczy ze złymi mocami i jest personifikacją walki oraz zwycięstwa, opiekunem podróżujących i chorych. Bahram podczas walki ze złem przyjmuje formę ciemnego dzika i jest czasem porównywany do greckiego Heraklesa. Jako przeciwnika Ardibeheszta Ahriman stworzył wiążącego wodę Andara, który zniechęca ludzi do czynienia rzeczy cnotliwych. Wśród pomniejszych dewów z tej grupy pojawia się Nasu, próbujący pod postacią muchy dotykać zmarłych, oraz Aeshma, dew nienawiści, oboje przeciwstawiający się Sraoszy. Trzecim z Amshaspandów jest Shahrivar, czyli Kshatra Vairia, królewskość zwycięska, duch władzy królewskiej. Ormuzd nadał mu władzę nad metalami, które stanowią o potędze militarnej. Władza nad metalami ma również boski wymiar, gdyż Shahrivar stworzył z Ormuzdem żelazne niebo, które pierwotnie wedle stanowiska Awesty było kamienne, co dowodzi pochodzenia jej praw z epoki kamienia. Stworzone przez Shahrivara niebo stanowi też arenę zmagań sił ciemności, planet, z siłami Ormuzda, gwiazdami i konstelacjami znaków Zodiaku. Z motywem władzy królewskiej Shahrivar wiąże się również przez mit Kowala, mitycznego Kawę, o którym będzie za chwilę, który odgrywał ważną rolę w rodach królewskich Iranu. Shahrivarowi na jego metalowym niebie pomaga Hor, słońce, rażący blaskiem demony ciemności, Mitra, czuwający nad poprawnością zawierania umów, oraz Aniran, duch w szacie z klejnotów. Przeciwnikiem Shahrivara jest Savula lub Sowara, wódz demonów, ciemny odpowiednik króla. Jest on sprawcą politycznych prześladowań, niesprawiedliwości, prowadzi do władzy niewłaściwe osoby, namawia do pijaństwa i rozpusty. Czwartym Amshaspandem, a zarazem jedynym duchem żeńskim w tym gronie, jest Spandarmat, Spenta Aramati, święta cierpliwość, duch ziemi, córka i małżonka Ormuzda. Pomaga jej bezpośrednio Anahita, bogini życiodajnej wody, władająca życiem i śmiercią wojowników, oczyszczająca ze zmaz, dająca potomstwo i pokarm kobietom. Zanim planety spadły do panteonu demonów, jej imię pierwotnie wiązano z Wenus. Anahita ukazywała się powożąc 4 koni ze złotymi czworokątami w uszach, w koronie z 8 promieniami słonecznymi i 100 gwiazdami, spod której jak ogon komety wysypywały się czarne włosy. W ręce dzierżyła gałązki granatu. Jest to tak ważna bogini, że niczym Amshaspandowie, ona również otrzymała 2 pomocników. Izet Borcz, czyli Apam Napata, czuwającego nad przepływem wód obok Mitry, pełniącego również rolę strażnika przysięg w miejsce dawniejszego Waruny, i Izet Hom, który czuwa nad potomstwem. Tak wysoka pozycja Anahity wiązała się z irańskim kultem ognia, którego przeciwstawieństwem była woda. Woda była w Iranie tak bardzo czczona, że nie wolno jej było używać do obmywania brudnego ciała, które wpierw należało oczyścić moczem bydlęcym.
Drugą po Anahicie pomocnicą Spandarmat jest Dindeyana, córka Ormuzda i Spandarmat, duch dobrej religii. Przeciwnikiem Spandarmat jest niosący fałsz i nieprawdziwe wierzenia Nangahais. Dindeyanie przeciwstawia się z kolei pomniejszy demon Akatash, wyzywający do bluźnierstwa. Piątym Amshaspandem jest Hordat, duch zdrowia, opieki nad czasem i wodami deszczowymi. Jego pomocnikami są Tishtria, Tir, noszący deszcze, Wat, przeganiający pod postacią wiatru chmury deszczowe we właściwe miejsce oraz Farwardin, przewodzący dobrym duszom ludzkim. Hordadowi przeciwstawia się demon Taurwi, Tiris, ciemny, wiążący się jakoś z wodą. Farwadinowi można przeciwstawić pomniejszego dewę Vizaresha, który nęka dusze grzeszników. Szóstym Amshaspandem jest Mordat, Amertat, duch siły życiowej roślin i nieśmiertelności, reprezentowanej drzewem białej Haomy. Pomagał mu Zam, Jazata personifikujący ziemię. Mordat jest opiekunem dusz sprawiedliwych przy przejściu przez most Chinvat. Most wisi na górze Hara nad przepaścią Elbursu, w której płynie rzeka ludzkich łez. Uwaga, nie chodzi o szczyt Elbrus w Kaukazie, ale o pasmo górskie Elburs na wyżynie irańskiej. Poniżej mostu Chinvat znajduje się wejście do lodowatego, mroźnego piekła, a żeby dostać się do nieba, trzeba po nim przejść na drugą stronę. Dla sprawiedliwych, których Mitras, Raosha i Rashnu oceniam pozytywnie, ukazuje się ich dusza w postaci pięknej dziewicy i dla nich most jest szeroki i gładki. Dla złych ludzi, których dusza pojawia się w postaci szpetnej staruchy, most jest jak ostrze noża. Ludzie o nieokreślonej winie dostają się do swoistego czyśćca, otchłani, Visvangatu, gdzie spędzają czas pozbawiony radości i smutków. W kręgu mitów związanych z mostem Chinvat znajduje się również motyw przejścia w zaświaty po drodze mlecznej, drodze Kawusa, mitycznego króla wiązanego z Arymanem, która prowadzi przy pomocy księżyca od śmiercionośnego znaku Skorpiona do Plejad z gwiazdozbioru Byka, gdzie znajduje się wejście do wyższych sfer nieba. Mordadowi przeciwstawia się demon Zairik lub Ziris, zielony. Stwarzanie świata i nasiona bytu. Kiedy Aryman chciał walczyć z Ormuzdem, ten wyznaczył mu czas walki na 9000 lat, w których przez 3 pierwsze milenia Ormuzd będzie miał przewagę, przez 3 kolejne siły się wyrównają, a po 3 ostatnich mileniach, w których zarysuje się przewaga sił ciemności, stworzenie Arymana zostanie ostatecznie unicestwione. Poprzez świętą modlitwę Ormuzd sprowadził na Arymana wizje, w których przedstawił mu swój triumf, co spowodowało, że załamany Aryman opadł w otchłań mroków. Następnie Ormuzd przez cały rok, a więc znacznie dłużej niż Bóg ze Starego Testamentu, wraz z Amshaspandami przez 30 dni stwarzał niebo, które było w kształcie jaja, przez 60 dni stwarzał wodę, przez 75 dni stwarzał z wody ziemię, kulistą wewnątrz jaja, co stanowi interesującą zbieżność ze współczesną nauką, przez 30 dni stwarzał rośliny o jednakowej szerokości, wysokości i grubości, kuliste jak nasiono. Przez 80 dni stwarzał z ziemi zwierzęta, pierwszą stworzoną krowę o jednakowej szerokości, wysokości i grubości. Przez 75 dni stwarzał z ziemi człowieka, Kajomarsa, o jednakowej szerokości, wysokości i grubości. Imię Kajomarsa oznacza życie śmiertelne. Przez 3000 lat stworzenie pozostawało bez ruchu w duchowym stanie Meno, w którym świat był ściśnięty do punktu, zupełnie tak jak przewidują dziś modele kosmologiczne fizyki. Jedynym mężczyzną był Kajomars, przebywający na prawym brzegu rzeki Daita, a jedyną kobietą była pierwsza stworzona krowa na lewym brzegu. Oboje żyli w stanie przedmałżeńskiej sielanki. Po upłynięciu 3000 lat Ormuzd poprosił Zurwana, pana czasu, o poruszenie świata i wprowadzenie go w ruch do stanu Getik. Zurwan dał ruch stworzeniom Ormuzda i uzyskały one pełną cielesność, ale musiał go też dać stworzeniom Arymana, wobec czego te od razu zaatakowały. Zniszczenie stworzeń Ormuzda. Arymana z odrętwienia zbudziła Ges, Jahi, prosząc, aby znów zaprowadził demony na ziemię. Zadowolony Aryman pocałował ją w czoło, sprowadzając na nią nieczyste myśli. Poprosiła go o stworzenie jej chłopca 15-letniego. Aryman spełnił jej życzenie, wyciągając go z kłody w kształcie jaszczurki, co ma znamiona symboliki obrzędowego rytuału inicjacji powtórnych narodzin. Pobudzony do działania Aryman wzniósł się pod niebo w postaci węża Ajidahaka i podjął z Ormuzdem dzieło stworzenia poprzez niszczenie. Wynurzając się z wody, zanieczyścił ją szczypiącą solą. W niebie zatrzymał go duch metalowego nieba, dając Ormuzdowi czas na umocnienie obrony.
Ormuzd ustanowił wały ze świadomości wiernych, z gwiezdnych archetypów wszelkiego stworzenia na ziemi, a także postawił w stan gotowości jazdę niebiańsko sprawiedliwych duchów gwiazd jego generałów. Pokonany Ahryman po 3 miesiącach zaczął walczyć z wodą. Woda podziemna wyparowała ze strachu i zamieniła się w chmury. Do walki z demonem suszy Aposzą, który przyjął postać czarnego konia, stanął Tishtria, Syriusz, pomocnik Hordata, o postaci białego konia. W pierwszym starciu uległ demonowi, ale potem przypomniał sobie o potędze modlitwy. Kiedy zyskał siłę 10 koni, 10 wołów, 10 gór i 10 rzek, pokonał Aposzę, a deszcz padał przez cały miesiąc, zabijając kroplami wstrętne stworzenia Ahrymana. Po przeminięciu deszczów duch wiatrów zburzył wodę i przelał ją w niskie miejsca ziemi, tworząc morza, zajmujące 1/3 część powierzchni i dzieląc ląd na 7 kontynentów. Następnie Ahryman zaatakował ziemię. Pod jej powierzchnią przez 1000 lat przygotowywały się do wzejścia góry, które teraz właśnie wystrzeliły wzwyż i umocniły ją z pasmem Elburs na czele. Ahryman jednak sprawił, że uschła pierwsza roślina. Mordat ją zabrał i pokruszył, a następnie pomieszał z wodą Tishtri. Z tych okruszków na ziemi wyrosło 10 000 rodzajów nowych roślin. Gdy te rośliny wydały nasiona, Mordat stworzył z nich na środku morza drzewo wszystkich nasion, na którym zamieszkał tajemniczy ptak Simorg oraz sokolica Saena. Saena wytrząsa z drzewa nasiona uderzeniami skrzydeł. Z tego drzewa także przygotuje się napój nieśmiertelności u kresu czasów. Z uwagi na wielką rolę drzewa wszystkich nasion, zostało ono zaatakowane przez złego ducha, który wysłał przeciwko niemu jaszczurkę, mającą podgryzać jego korzenie. W dziele tym przeszkadza jednak jaszczurce zesłanych przeciwko niej 10 ryb, zwanych Kar. Następnie Ahryman zabił pierwszą stworzoną krowę, niedoszłą małżonkę Kajomarsa, która upadła na prawy bok. Ormuzd nie chciał jednak, aby odczuwała ból podczas śmierci i oszołomił ją wcześniej konopiami. Z jej ciała wyrosło 55 gatunków zbóż i 12 gatunków leczniczych ziół, z głowy zioła na głowę, z żołądka zioła na żołądek itd. Blask nasienia krowy Mordat zaniósł do księżyca i odtąd stał się źródłem życia wszystkich ciał na ziemi. Powstały z niego 282 gatunki zwierząt. Kiedy krowa w świecie duchowym lamentowała na swój los, Ormuzd obiecał jej opiekuna, męża, Zaratusztra lub Kajomarsa, gdyż przekazy zaratusztriańskie wpisują imię Zaratusztry w wiele starszych mitów. Wówczas krowa zgodziła się, że będzie karmić stworzenia. Śmierć pierwszej stworzonej krowy mogła mieć charakter symboliczny, bo perskie dzieła sztuki pokazują, że chodzi tu o wyłonienie się kobiety z wnętrza krowy, a więc jest to obrzędowa inicjacja poprzez śmierć narodziny. Kajomars przeżył atak Ahrymana i zmarł dopiero po 30 latach walki z siłami zła, upadając na lewy bok. W tym czasie śmiercionośny Saturn powrócił do tego samego znaku zodiaku. Razem z krową leżeli zatem po śmierci na wzór chowanych w późniejszych czasach razem męża i żony. Po śmierci Kajomarsa walkę z siłami zła jeszcze przez 90 dni kontynuowali Jazaci. Z jego ciała powstało 7 metali: złoto, srebro, miedź, cyna, ołów, żelazo i stal. Ze złota, które Spandarmat trzymała przez 40 lat pod ziemią, wyrosła roślina rabarbar. Z rośliny tej po 15 latach wyrośli pierwsi ludzie, mężczyzna i kobieta, Maszja i Maszjana lub Martia i Martiana. Według niektórych przekazów dusza musiała następnie wybrać sobie ciało i weszła w ciało mężczyzny, Maszji. Inni uważają, że dusza podzieliła się i weszła do obojga ciał. Potomkowie Kajomarsa niestety poddali się siłom zła i oświadczyli, że świat nie jest przychylnym miejscem, więc musiał być stworzony przez złego ducha. Za karę dopiero po 50 latach Maszji i Maszjanie urodziły się bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. Były tak piękne, że rodzice je pożarli, bo w owych czasach ciało dziecka było słodkie. Później jednak Ormuzd usunął tę słodycz i jeszcze 7-krotnie urodziły im się bliźnięta, w tym Siamak i Nasak, którzy dali życie kolejnym 15 parom bliźniąt, z których każda stała się rasą. Pod koniec wojny Ahryman stoczył walkę z ogniem i z samym Ormuzdem. Ogień rozbił się na 5 rodzajów, na ogień słońca, ogień blasku oczu, ogień życia, piorun, na chwałę Bożą, a pozostałością po Ahrymanie stał się dym. Obecność Ahrymana była zatem niezbędna w dziele stworzenia świata, podobnie jak obecność Welesa w słowiańskim micie kosmologicznym. Iran Vecz i Yima. Wieńcząc swoje dzieło stworzenia, Ormuzd utworzył pierwszy kraj, którym był Iran Vecz, czyli Iran. W kraju tym przez 7 miesięcy było ciepło, ale przez 5 miesięcy było bardzo zimno. W tym czasie bowiem Ahryman wysyłał węża, który wiązał wodę w rzekach. Krajem tym panował Yima.
Pewnego razu Ahura zapytał Yimę, czy chciałby zostać kapłanem Słowa Bożego, lecz on odparł, że nie, że jest tylko prostym pasterzem i umie się jedynie opiekować zwierzętami. Błogosławił mu więc Ahura i dał mu złotą fujarkę oraz oprawiony złotem bat. Ponadto od Mitry Yima dostał koronę, co w przyszłości miało stać się treścią symbolicznego rytuału u Sasanidów. Po 300 latach panowania trzykrotnie zaczęło jego ludziom brakować miejsca na ziemi. Trzykrotnie Yima prosił Spandarmat, by powiększyła się, a ona trzykrotnie spełniała to życzenie. Pewnego dnia Ahura pokazał się Yimie po raz kolejny i ostrzegł go przed straszliwymi mrozami, których nikt nie przeżyje. Nakazał mu zbudowanie swoistej Arki Noego, czyli podziemnego waru, będącego czworokątnym trzypiętrowym schronem, w którym będą mogli się schronić najlepsi reprezentanci wszystkich gatunków, nasiona ludzi, zwierząt, roślin i ogni. Podczas kolejnej zimy wszyscy, którzy pozostali w pierwszym stworzonym świecie, zginęli. Ci, którzy schronili się w warze, przeżyli. I żyli tak długo i szczęśliwie, aż pewnego razu Yima, niepomny swej misji ochrony zwierząt, zabił krowę i jadł jej mięso. Co gorsza, uniesiony pychą, bluźnił przeciwko Bogu, chwaląc się swoim królestwem, niepomny na to, że wspaniałość jego zawdzięcza Bogu, a nie sobie. Wówczas chwała Yimy uleciała od niego trzykrotnie pod postacią ptaka. Wkrótce też umarł, stając się pierwszym zmarłym człowiekiem, który pokazał następnym drogę na tamten świat. Dalszych informacji o Yimie dostarcza Księga Królewska Ferdusiego. Występujący tu pod postacią Jamshida, Yima nauczył ludzi, jak wytapiać ze skał żelazo, jak przęść wełnę i jedwab, jak tkać, szyć i prać. Wyznaczył 4 warstwy społeczne: kapłanów, wojowników, rolników i rzemieślników. Według podań miał mieć siostrę bliźniaczkę, z którą się ożenił, Jamkę. Jam i Jamaka bywają utożsamieni z Mashim i Mashianą, pierwszymi ludźmi wyrosłymi z ściana Kajomarsa. Podobnie jak w opowieściach o Yimie, również Jamshida opuściła chwała, a stało się to podczas jego podniebnych przelotów na złocistym latającym tronie, które napełniły go pychą, choć ten rytuał miał służyć na chwałę Stwórcy i udoskonaleniu świata. Wkrótce po utracie chwały Jamshid został przepiłowany przez Spiturę, brata Zahaka. W czasach wczesnomuzułmańskich zapisano, że Yima panował 616 lat, po 30 latach panowania Tahmurasa, który wsławił się tym, że zmusił Arymana do wyjawienia mu tajników pisania, co tłumaczy wspomnianą już niechęć zaretusztiańskich kapłanów do utrwalania Awesty na piśmie. Tahmuras panował po 40 latach panowania syna Mashi i Mashiana, Hushanga, który narodził się po 93 latach po życiu rodziców i zapisał się zwycięstwem nad demonami przy pomocy Anahity. Tak więc w tym ujęciu Yima nie byłby Mashią ani pierwszym królem, choć w czasach wczesnomuzułmańskich mit mógł być już zniekształcony. Zahak. Kiedy chwała uleciała od Yimy, próbował ją podchwycić Ajidahaka, trójgłowy smok Arymana. Nie udało mu się tego dokonać, ale i tak zasiadł na tronie Iranvedżu i sprowadzał na niego nieszczęścia, z których kraj uratował dopiero Traetona, syn Atfii. Traetona pochwycił ptaka chwały i pokonał Ajidahaka. W nowszej wersji mitu nie ma już mowy o Ajidahace, a w miejscu smoka pojawia się Zahak, mężczyzna, z którego ramion wyrastają 2 wężowe głowy, co jest projekcją trójgłowego smoka. Zahak urodził się jako prawy i dobry młodzieniec, jednak duch zła wyczuł jego słabości i wykorzystał do swoich celów. Sprawił, że Zahak objął tron po ojcu Madrasie. W tym celu podstępnie zabił Madrasa w drodze na modlitwę, wykopując głęboki dół pod jego stopami. Był to pierwszy z grzechów Zahaka. Następnie duch zła pojawił się w czasie panowania Zahaka jako kucharz. Przygotował mu potrawę z zabitej młodej krowy. Zahakowi tak zasmakowało jedzenie, że pozwolił się kucharzowi ucałować w obydwa ramiona. Z ramion wyrosły węże, które odradzały się po każdej próbie odcięcia ich głów. Duch zła wcielił się wówczas w postać lekarza, który poradziłby węże karmić codziennie mózgami 2 zabitych chłopców, a wtedy dadzą spokój właścicielowi. Tak też się stało. I wtedy właśnie chwała opuściła Yimę i Zahak stał się nowym królem Iranvedżu, zsyłając na kraj nieszczęścia. Na szczęście na jego dworze było 2 sprawiedliwych czeladników, Ermael i Kermael, którzy jednego z ofiarowanych chłopców zawsze uwalniali, a zamiast jego mózgu podawali mózg barana. Wolnego chłopca odsyłali w góry, gdzie tworzyło się plemię Kurdów. Pokonać Zahaka miał dopiero Feridun, syn Adbina, potomka Kajomarsa, którego Zahak polecił zabić w dzieciństwie. Mimo to Feridun z matką przeżyli. Kiedy chłopiec dorósł, kazał sobie odlać u kowala maczugę w kształcie krowiego łba i ruszył z nią na Zahaka. Potem ta maczuga stała się symbolem królów Iranu. Nim Feridun dotarł do pałacu, kowal Kaweh dowiedział się, że Zahak porwał jego syna na ofiarę. Stracił on już wcześniej 17 synów. Pełny żalu i bólu wtargnął do pałacu i odzyskał syna. Zahak nie miał mu odwagi się sprzeciwić,
Wydawało mu się, że ma przed oczyma górę żelaza, a nie człowieka. Lud okrzyknął go bohaterem. Wtedy Kawę wziął krowią skórę ze swojego fartucha i uczynił z niej sztandar, późniejszy sztandar królów, wyruszając na czele ludu w góry Elburs, aby powitać nadchodzącego Feriduna. Kawę z Feridunem ruszyli przeciwko Zahakowi. Feridun przepędził Zahaka z królestwa, wyzwolił dwie córki Jimy, Szachrenas i Arnewas, ale nie pozbawił tyrana życia, aby nie splamić się krwią króla. Zamiast tego przywiązał go do góry Damawand, gdzie dopiero na końcu czasów Zahaka zabije bohater Garszasp. Imię takie nosił syn Kawego. Według danych wczesnomuzułmańskich panowanie Zahaka trwało 1000 lat. Dziedzice Feriduna. Feridun ożenił się z wyzwolonymi od Zahaka siostrami Jimy. Starsza urodziła mu 2 synów, młodsza jednego, wyjątkowo dobrego i pięknego. Feridun postanowił, że synowie mają udać się do króla Sarf, by zdobyć jego 3 córki. Królewiczom udało się to zadanie, ale kiedy wracali do domu, drogę im zastąpił smok. Najstarszy z synów powiedział, żeby zejść mu z drogi, bo nie zdołają z nim wygrać. Średni syn ruszył z nim do walki. Najmłodszy zaczął się modlić i wtedy smok zniknął. Smokiem okazał się sam Feridun, który sprawdził charakter swoich synów. Nadał im teraz imiona. Najstarszemu Salm i dał mu kraje zachodu z Rumem. Średniemu Tur i dał mu stepy Azji, Chiny i wschodnie krainy. Najmłodszego nazwał Iracz i jemu oddał Iran. Tur i Salm wkrótce zabili Iracza z zazdrości, jednak żona Iracza urodziła mu syna, Manuczechra. Kiedy chłopiec dorósł, pomścił na czele wielkiej armii śmierć swojego ojca i pozabijał wujów. Powrócił przed oblicze Feriduna, który będąc już w słusznym wieku, przekazał wnukowi swoją maczugę o krowiej głowie, jego symbol władzy. Ponieważ Manuczechru był zbyt młody, aby rządzić samodzielnie, opiekę nad nim powierzono Garszaspowi, zwanemu też Samem. Garszasp był znanym bohaterem, być może synem Kawego. Władał Zabulestanem i przez długi czas po zakończeniu panowania Manuczechra miał wpływ na wybór kolejnych królów Iranu. Według danych wczesnomuzułmańskich Feridun panował 500 lat, Iracz panował 12 lat, a jego syn Manuczehr lat 120. Garszasp. Dokonania Garszaspa były wielorakie. Pokonał wielkiego smoka, do którego szyi od ogona musiał biec przez pół dnia. Kiedy wreszcie dobiegł, swoją ciężką maczugą przetrącił mu kark. Potem pokonał innego smoka, rozpalając na jego grzbiecie kociołek z wodą, która wylała się i sprawiła, że smok pęknął na pół. Potem pokonał potwora morskiego, Gandarwa, który porwał jego żonę, jego ojca i jego piastunkę. Bił się z potworem przez 9 dni, ale w końcu obdarł go ze skóry i zawinął w nią jego wnętrzności, składając je w prezencie dla swojej żony. Potem Garszasp pokonał wielkoludy, którym morze sięgało do kolan, a słońce i księżyc kręciły się im wokół głowy niczym owady. Garszasp pochwycił wielkoludy za kostki, poprzewracał je, a one upadając z wysoka pozabijały się. Potem roztrzaskał maczugą ludożerczego ptaka Kamaka. Pokonywał Pairiki, wstrętne demonice, które w późniejszych mitach nabrały pięknych ptasich kształtów. Ale co najważniejsze, przepowiednia nałożyła na niego obowiązek zabicia Zahaka przy kresie czasu. Niestety ten dzielny bohater popełnił w swoim życiu jeden poważny błąd. Pewnego razu podczas gotowania posiłku zaskoczył go smok Sruwar. Smok wywrócił garnek, który upadł do ognia i zbezcześcił go. Za ten haniebny czyn po śmierci Ormuzd nie chciał go przyjąć do nieba. Ujęli się jednak za nim Zaratusztra i Goszurwan, duch pierwszej krowy, a Ormuzd postanowił wrócić mu życie, aby zabił Zahaka we właściwym czasie. Do tego czasu Garszasp oczekuje śpiąc, tak jak śpiący rycerze. Zal i Rustam. Garszasp, zwany w tej legendzie Samem, marzył o synu. Po długim okresie wyczekiwania nadeszły upragnione narodziny. Niestety nie był to powód do radości, ponieważ syn okazał się albinosem. Sam przestraszył się złego omenu i kazał go wyrzucić na kamienistą pustynię. Tam znalazł go magiczny ptak Simorg, który zapragnął nakarmić nim swoje młode. Iskręta jednak nie chciały go dotknąć, a kiedy w sercu ptaka wezbrała litość, postanowił wychować chłopca. Gdy syn Sama dorósł, Simorg zdecydowała odesłać go do ojca, który pragnął mu wynagrodzić cierpienia. Przed powrotem ptak nadał bohaterowi imię Dastan, które oznaczało zdrada, a miał przypominać o jego relacji z ojcem. Kiedy się żegnali, oddał mu 3 swoje magiczne pióra, pouczając, by spalił je, będąc w potrzebie. Ludzie przezywali chłopca Złotym Zalem, tym, który wszedł siać strach w sercach wrogów Iranu. Niektórzy późniejsi widzieli w nim wcielenie nieśmiertelnego Zurwana, w jego jasnej osobowości starca o białych włosach, co wyjaśniałoby zagadki związane z czasem, jakie zadawali mu Mobedowie. Pewnego razu podczas objeżdżania włości ojca, zwierzchnika królów na wschodzie Iranu, Zal poznał piękną Rudabę, córkę króla Mehraba z rodu Zahaka.
Zakochał się w niej i po zrzuconym z wieży warkoczu dostał się do jej komnaty, gdzie cieszyli się swoją miłością. Po powrocie do domu Zal poprosił Sama, by zrealizował swoją obietnicę wynagrodzenia jego cierpień i pozwolił mu na małżeństwo z Rudabe. Ale związek namiestnika Feriduna i potomkini Zahaka nie był łatwy do zaakceptowania. Po długich rozmowach jednak udało się przełamać trudności, a Rudabe z Zalem spodziewali się dziecka. Dziecko w łonie Rudabe rozwijało się bardzo szybko i obawiano się, że matka nie przeżyje porodu. Zal przypomniał sobie wtedy o złotych piórach Simorg. Spalił jedno z nich i zaczarowany ptak przybył. Uśpił Rudabę i doprowadził do urodzenia dziecka przez cesarskie cięcie, po czym magicznie zasklepił ranę po zabiegu. Rudaba wtedy wykrzyknęła Rastam, ocalałam, i stąd urodzone dziecko nazwano Rustamem. Rustam rósł na silnego bohatera i już jako niemowlę potrzebował mleka od 10 mamek, a kiedy dorósł, potrafił wyrywać drzewa z korzeniami. Przysposobił sobie wiernego konia Rahsza, który potrafił gryźć i kopać wrogów. Jego pierwszym sukcesem było zadanie postawione mu przez jego dziadka Sama, który rozkazał mu podbić niezdobyte miasto. Rustam, udając sprzedawcę soli, przedostał się przez bramy i wprowadził tam swoją załogę. Po upojeniu obrońców alkoholem miasto zostało zdobyte. Po osiągnięciu dorosłości stanął do walki z Devem Ekfanem, który terroryzował okolicznych pasterzy. Nie potrafił dosięgnąć go arkanem, mieczem ani strzałą, bo ten znikał i materializował się w coraz to innych miejscach. Kiedy po całym dniu walki Rustam zmęczony udał się na spoczynek, Dev porwał go wirem powietrznym nad ziemię. Zapytał Rustama, czy chce zginąć roztrzaskany na morzu, czy może w górach. Rustam widział dla siebie szansę tylko po upadku do morza, więc przewrotnie odparł, że chce umrzeć w górach, by jego szczątki ktoś jeszcze mógł pochować. Złośliwy Dev oczywiście ruszył z nim zaraz nad morze. Rustam przeżył upadek i nie wypuszczając miecza z dłoni dopłynął do brzegu, gdzie zabił zaskoczonego Deva. Innym razem pewnej nocy Rahsz został porwany, a bohater dotarł pieszo do miasta, gdzie zatrzymał się w gospodzie. Gdy chciał już pójść spać po jedzeniu, pojawiła się piękna dziewczyna, Tahmine, córka króla. Znała ona sławę Rustama i chciała go za męża, żeby dał jej syna takiego jak on sam. W zamian obiecał mu oddać konia. Rustam zgodził się na ślub, lecz wkrótce musiał wyjechać, pozostawiając królownię klejnot, który miała wręczyć urodzonemu dziecku na znak jego ojcostwa. Ahime urodziła chłopca o imieniu Sohrab. Sohrab marzył o poznaniu ojca, lecz stać się to miało dopiero w czasie wojny, kiedy stanęli w szeregach wrogich sobie armii. Sohrab w armii Turanu, a Rustam w armii Iranu. Sohrab był wyróżniającym się młodzieńcem, silnym i odważnym w walce. Król Turanu, Afrasiab, obawiał się tak silnego Sohraba w swoich szeregach, a przy tym nienawidził Rustama. Z radością doprowadził więc do starcia obu bohaterów. Kiedy stanęli przed sobą, nie znali swoich imion. Sohrab przeczuwał, że może stać się naprzeciwko ojca i zapytał, czy on jest Rustamem, ale ten nie chciał zdradzić imienia nieznanemu wojownikowi. Długo walczyli, aż w drugim dniu walki Sohrab uzyskał przewagę podczas zapasów i zamierzał zakończyć walkę sztyletem. Rustam odwiódł go od tego zamiaru, mówiąc, że honor perskiego zapaśnika nakazuje najpierw powalić przeciwnika 2 razy. Niestety drugiej okazji nie było, bo w Rustama wstąpiły nowe siły i tym razem to on powalił Sohraba. Niepomny swoich wywodów, przebił go wraz sztyletem. Sohrab przed śmiercią poprosił przeciwnika, by przekazał jego klejnot Rustamowi ze słowami, że syn chciał go poznać. Rustam zrozumiał, z kim walczył i pragnął uleczyć Sohraba za pomocą eliksiru życia króla Kejkawusa. Niestety król odmówił łaski. Stosunki między Rustamem i królem pogarszały się od tego czasu, a na starość Rustam musiał zabić Esfandiara, królewskiego syna, który wzywał bohatera do oddania hołdu królowi. Podczas tych wydarzeń Rustam był już stary i musiał skorzystać z pomocy Simorg, żeby zwyciężyć. Ptak poradził mu wystrzelić magiczną strzałę w oko przeciwnika, by go oślepić. Zabroniła mu go jednak zabijać, gdyż Esfandiar był chroniony przez Zaratusztrę, a kto go zabije, sprowadzi śmierć na siebie samego w niedługim czasie. W ferworze walki Rustam zbyt mocno zaatakował Esfandiara i zabił go. Dlatego też niebawem znalazł śmierć z rąk swego zazdrosnego szwagra, Shagada, który zawiązał przeciwko niemu intrygę wraz z królem Kabulu. Po wstępnych perypetiach, gdzie Rustam został wezwany do pojednania rzekomo skłóconych króla i szwagra, wybrali się wspólnie na polowanie. Rustama poproszono, by jechał honorowo przodem i wkrótce wpadł wraz z Rahszem specjalnie przygotowany wilczy dół nabijany ostrymi palami. Jednak Shagda nie cieszył się długo swą zbrodnią, bo Rustam zdążył go zastrzelić z łuku. Kejkawus, Sijavush, Kejkhosrów i Rustam. Wątek nieudzielenia pomocy Sohrabowi przez Kejkawusa wymaga wyjaśnienia, w jaki sposób ten król zasiadł na tronie. Potomkowie Manuczehra panowali w Iranie przez długi okres czasu. Kiedy ich zabrakło, król z królewskich rodów zaczął wybierać sam. W
końcu jego wybór padł na Kejkobada, któremu w toku panowania urodził się syn. Tym synem był Kejkawus, który to urodzony królewiczem nie miał wielkiego szacunku dla Sama i Rustama. Co chwila podejmował nierozważne działania, z których Rustam musiał go ratować. Na przykład najechał Mazanderan, znajdujący się pod władzą złego ducha, i dostał się ze swoją armią do niewoli, w której wszyscy utracili wzrok. Rustam ruszył mu w pojedynkę na pomoc, dokonując po drodze 7 wielkich czynów podczas 7 wielkich postojów, zazwyczaj w okolicznościach snu. I tak po pierwsze, podczas snu Rustama jego koń pokonał lwa. Po drugie, z pomocą Rahsza, który 3-krotnie w nocy budził Rustama, on wreszcie zauważył i zwyciężył smoka. Po trzecie, Rustam przebył bezwodną pustynię, na której schwytał na arkan i ściął czarownicę. Po czwarte, na łące pełnej kwiatów, gdzie układał się do snu, pokonał strażniki Ołomki i gromadę jego rycerzy. Po piąte, pod Mazanderanem stoczył walkę z gromadą Devów. Po szóste, uwolnił Kawusa z niewoli u białego Deva, przy czym białą siłę rozumieć tu można zapewne jako śnieg. W tym celu zaszedł go we śnie, zbudził i wykorzystując zaskoczenie, obciął mu rękę oraz nogę. Biały Dew jednak był jeszcze długo niebezpieczny, a kiedy wreszcie uległ, Rustam za pomocą krwi z jego wątroby przywrócił jeńcom wzrok. Uwolniona armia w 7-dniowej bitwie pokonała Mazanderan. Brakuje tu 7. wielkiego czynu. Ten czyn miał miejsce w dzieciństwie Rustama, który w nocy powalił maczugą oszalałego słonia. Po tarapatach w Mazanderanie Kejkawus zakochał się w Sudabę. Wziął ją za żonę, ale jej ojciec uwięził Kawusa i sprzymierzył się z sąsiednimi władcami przeciwko Iranowi. Nie sprostał jednak Rustamowi, który ostatecznie uwolnił Kejkawusa. Wtedy to w Elbursie Kejkawus wybudował sobie pałac, w którym nie było cierpienia, choroby ani śmierci. To tutaj właśnie łączy się wątek eliksiru życia odmówionego Sohrabowi. Kawus niechętny był ludziom i zamknął przed nimi bramy pałacu. Dev go podkusił, bo oprócz władania ludźmi zaczął też władać ciałami niebieskimi. I Kejkawus zlecił zbudować sobie pojazd zaprzężony w tresowane ptaki, by rządzić pod niebem. I wzniósł się pod niebo, ale ptaki się zmęczyły i spadł. Rustam sprowadził go zawstydzonego do pałacu. Te praktyki magiczne Kawusa i jego władza nad życiem i śmiercią spowodowały, że w Persji dla drogi mlecznej zarezerwowano nazwę Drogi Kawusa i uważano, że tą drogą właśnie podążają dusze zmarłych. Co więcej, inna nazwa dla tej ścieżki zmarłych brzmi zrobiona przez Zurwana, wobec czego niektórzy dopatrują się w postaci Kawusa wcielenia ciemnej, chtonicznej strony Zurwana. Pewnego razu 2 żołnierzy Kawusa pokłóciło się o napotkaną na pustkowiu piękną dziewczynę. Dziewczyna uciekła z domu, gdzie została surowo ukarana przez swego pijanego ojca. Godząc spór żołnierzy, Kawus zabrał dziewczynę do swego haremu. Urodziła mu pięknego syna Sijawusza, którego wychowywał Rustam. Niestety Sijawusz miał niepomyślny horoskop. Nie układało mu się z ojcem. Pierwsza żona Kawusa, Sudabe, zakochała się w nim. Ofiarowała mu bezwstydnie swoje względy, które on odtrącił, okazując jej taki sam szacunek, jaki okazywał wobec swojej matki. Sudabe oskarżyła go o nastawanie na jej cześć i o to, że jest ojcem jej 2 przedwcześnie umarłych dzieci, które naprawdę były dziećmi służącej. Mędrcy powiedzieli, że Sijawusz z pewnością nie był ojcem umarłych dzieci, ale wobec uporu Sudabe król zażądał próby ognia, do której nie chciała stanąć Sudabe, a którą Sijawusz przeszedł pomyślnie. Klasyczna próba ognia, będąca obok próby wody jedną z prób dowodzenia prawdy przy poparciu bogów, polegała na przebiegnięciu oskarżonego między 2 blisko siebie rozpalonymi stosami ognia. Dla porównania próba wody polegała na zanurzeniu się pod wodę na okres potrzebny do przyniesienia strzały, którą na początku próby wystrzelił przed siebie łucznik. Po pomyślnym zakończeniu przez Sijawusza próby ognia król zamierzał skazać Sudabę na śmierć. Ku jego zadowoleniu Sijawusz wstawił się jednak za macochą, którą król bardzo kochał i której darował życie. Sijawusz nie mógł wytrzymać w domu i wyruszył na wojnę. Niestety, kiedy próbował prowadzić działania wojenne, ojciec ciągle wtrącał się i przeszkadzał. Doszło do tego, że Kawus wymusił na Sijawuszu złamanie warunków rozejmu, za które poręczył własnym słowem. Oto Afrasiab, przerażony proroczym snem, poprosił Sijawusza o pokój. Ten, wyczuwając podstęp, zgodził się na niego, ale zażądał w zamian zakładników. Afrasiab przekazał mu dary oraz 100 wojowników. Sijawusz zgodził się na rozejm i obiecał, że włos z głowy zakładnikom nie spadnie. Kiedy dary dotarły do Kawusa, ten je po prostu spalił, a zakładników skrócił o głowę wbrew gwarancjom syna. Głodny krwi Afrasiaba, zhańbiony Sijawusz uszedł do wrogów, do Turanu. Na miejscu poślubił Farangis i Dżerirę, córki królów Turanu, Afrasiaba i Pirana. Królowie ci mieli nadzieję na posadzenie Sijawusza na tronie irańskim pod ich egidą, ale zostali wkrótce podburzeni przeciwko zięciowi i go zabili.
Wprawdzie Sijavusz próbował ucieczki, ale w konfrontacji z wojskami Afrasiaby odmówił walki ze swoimi i zginął. Pomścił go Kejkawus, który pokonał Afrasiabę i spustoszył Turan. Pomimo śmierci Sijawusza, Farangis w niewoli urodziła syna, Kejchosrowa, którego Kejkawus uznał za godnego korony. Pojawia się tu ponownie wątek wnuka dziedzica, jak w historii Feriduna i Manochehra. Oczywiście Kejchosrow nie był jedynym kandydatem do tronu i zmierzył się ze swoim rywalem w próbie zdobycia twierdzy Bahman, strzeżonej przez demony i unoszącej się w powietrzu wśród ognistych płomieni. Rywal zrezygnował, a Chosrow zdobył twierdzę, wypisując imię Boga na swoim proporcu, które pozbawiło demony mocy. Po długich wojnach z Turanem i latach panowania po słynnym pojedynku między Harosem Puladwandem i Rostamem, gdzie Puladwand musiał ratować swoje życie ucieczką wraz ze swoim wojskiem, Kejchosrow doczekał sprawiedliwości za śmierć swojego ojca. Wydarzyło się to w związku z historią romantyczną dotyczącą wnuka Rustama, Biżana, syna Giwy. Zgłosił się on na ochotnika wraz z Gorginem, synem Milada, żeby zabić stado dzików, które pustoszyło okolice i z którym nie potrafił sobie poradzić żaden inny człowiek. W decydującym momencie na odgłos dzikich zwierząt Gorgin opuścił Biżana i ten sam musiał pokonać dziki swoją maczugą. Gorgin, bojąc się zhańbienia wobec swojego tchórzostwa, postanowił skusić Biżana do zainteresowania się piękną Maniżą, córką Afrasiaba, za co w jego mniemaniu miałby zostać skrócony o głowę. Młodzi zakochali się w sobie i niedługo rzeczywiście ściągnęli na siebie gniew króla. Afrasiab chciał Biżana wpierw powiesić, lecz za wstawiennictwem Pirana wtrącił go do lochu. Na ratunek wyruszył Rustam, który sam jeden odciągnął ciężki włas zakrywający loch i uwolnił wnuka, rozprawiając się z Afrasiabem i z jego wojskiem. W tym czasie zginął Piran. Afrasiab ponownie próbował oczyścić się z hańby, atakując Iran, lecz znowu Rustam go pokonał. Tym razem Afrasiab został doprowadzony przed oblicze Kejchosrowa, który skrócił go o głowę. Następcy Kejchosrowa, Gusztasp i Zarir. Kejchosrow po pokonaniu Afrasiaba wyznaczył na swego następcę Lochraspa, potomka króla Hushanga, a sam zniknął w górach, oddając się sprawom wiary. Nie korzystał w swoim wyborze w ogóle z pomocy Zala i Rustama, więc bohaterowie wyjechali i nie wtrącali się w sprawy królestwa. Król Lochrasp miał dwóch synów, Gusztaspa i Zarira. Król bardziej cenił Zarira, który był rozsądnym młodzieńcem i Zarir dostał królestwo po ojcu, a Gusztasp musiał wyjechać. Kiedy Gusztasp wyjechał, nie próżnował, lecz pracował nad swoją pozycją, aby mógł triumfalnie wrócić do Iranu. Zakochała się w nim królewna Nahit. Niektórzy badacze widzą w niej Anahitę, boginię wód. Jej ojciec nie chciał oddać królestwa nieznanemu przybyszowi, więc musieli zadowolić się po prostu wspólnym życiem. Gusztasp szybko dowiódł swojej wartości. Pozostałe dwie córki króla były na wydaniu i dwóch adoratorów ubiegało się o ich względy. Musieli jednak pokazać, że są godni królewskich córek. Pierwszym adoratorem był Mirien, który miał pokonać straszliwego wilka, drugim Aharan, który miał pokonać niebezpiecznego smoka. Być może ich imiona pochodziły od Mitry i Arymana. Zamiast ich obu to właśnie Gusztasp pokonał potwory. Kiedy prawda wyszła na jaw, uradowany król uznał go za pełnoprawnego zięcia i oddał mu pod dowództwo swoje wojska. Po wywalczeniu wysokiej pozycji Gusztasp mógł wrócić do Iranu. Tam Zarir powitał go z otwartymi ramionami i przekazał mu koronę. Nahit urodziła mu dwóch synów, przyszłego Herosa Esfandiara i Puszutana. Gusztasp jak Feridun pragnął znów stworzyć wielkie imperium. Nałożył duże daniny na swoich lenników i tylko Ardżasp, władca Turanu, nie chciał się podporządkować, a nawet sam zażądał daniny od władcy Iranu. W tym czasie na dworze Gusztaspa zjawił się Zaratusztra, który go nawrócił. Gusztasp stał się mniej porywczy i bardziej opanowany. Podporządkowanie pogańskiego Turanu pod wodzą Ardżaspa stało się sprawą religijną. Wojska na Turan poprowadził Zarir. Dokonawszy wielu odważnych czynów, zginął na polu chwały. Stał się pierwszym męczennikiem nowej wiary. Gusztasp obiecał jego stanowisko naczelnego wodza temu, kto go pomści, a jako dodatek obiecał rękę swojej córki królewny Humaj. Niestety do tego zadania nikt nie chciał się zgłosić oprócz 8-letniego syna Gusztaspa, Esfandiara. Tak więc miałby on poślubić swoją własną siostrę, co stanowiło w przyszłości charakterystyczną cechę zaratusztrianizmu, tzw. święte małżeństwo, poświadczone w historii od czasów syna Cyrusa Wielkiego, Kambyzesa, a mogło napłynąć do zaratusztrianizmu pod wpływem matriarchalnych wyobrażeń bogini matki Elamitów. Chłopiec pokonał z pomocą ducha Zarira wojska przeciwnika i wziął w niewolę Ardżaspa, którego przykładnie okaleczył. Esfandiar. Esfandiar nie miał szczęśliwego życia.
Ojciec nie spieszył się z oddaniem władzy synowi. Esfandiar zarzucił ojcu niesłowność, za co ten zakuł go w łańcuchy. W armii Gusztaspa, pozbawionej bohatera, zmalał zapał wojenny i Turan znów najechał na Iran. Gusztasp musiał zrewidować poglądy co do Esfandiara, lecz zanim zdążył go uwolnić, ten sam, usłyszawszy o rozkazie królewskim, skruszył łańcuchy i stanął do walki z Turanem. W drodze do kraju wroga musiał pokonać kilka postojów, podobnie jak dawniej Rustam w drodze do Mazandaranu. Walczył wówczas ze straszliwymi wilkami, a potem ze smokiem wielkim jak góra, któremu dał się połknąć i zabił go od środka. Następnie pokonał czarownicę i magicznego ptaka Simorg, choć pamiętać należy, że Simorg potrafi się odradzać, co miało przypieczętować los Esfandiara w przyszłości. Wreszcie stanął pod twierdzą wroga. Wiedział, że nie dostanie się do środka bez podstępu, to też przebrał się za kupca z karawaną drogich towarów, gdzie ukrył swoich wojowników. Adjasp nudził się w twierdzy i chętnie zaprosił kupca do wnętrza, a kiedy wszyscy spili się podczas biesiady, Esfandiar, podobnie jak Rustam w swojej pierwszej przygodzie, rozpoczął rzeź. Zabił Adjaspa i uwolnił swoje dwie siostry. Gusztasp wciąż nie chciał mu oddać władzy i wymyślał coraz trudniejsze i coraz bardziej niebezpieczne zadania. Przypomniało mu się, że Rustam nie zapałał miłością do Zaratusztry i jego religii. W ogóle Rustam jakby obraził się na królów, od kiedy Kej Chosrow wybrał Lochraspa na swojego następcę. Gusztasp powiedział, że zrzeknie się władzy, jeśli Esfandiar zmusi Rustama, by ten oddał mu hołd. Nieszczęsny Esfandiar ruszył do Rustama. Doszło do ciężkiego boju, w którym za pomocą Simorg Rustam zwyciężył. Rustam cenił jednak swojego przeciwnika i zaopiekował się jego synem Bahmanem. Niestety po śmierci Rustama, kiedy Bahman dorósł, dokonał zemsty na rodzie Sama i spustoszył jego rodzinny kraj Sistan. Zala wziął do niewoli, w której ten umarł. Tak zakończyła się saga o największych bohaterach Iranu. Natomiast Bahman ożenił się z przyrzeczoną Esfandiarowi królewną Humaj, z którego to związku urodził się Daraba. Daraba puszczono w skrzynce z prądem rzeki, tak że odnaleźli go i wychowali prości ludzie. Kiedy Daraba dorósł, rozpoznano w nim króla i dał on początek dynastii Achamenidów. Jego imię stało się pierwowzorem dynastycznego imienia Dariusz. Vis i Ramin. W mitach perskich oprócz historii królów i herosów występują też wątki miłosne. Jednym z nich jest opowieść o Vis i Raminie. Dawno temu król Mawru Mubad zakochał się w królowej Mahu Szachru. Królowa była zamężna i odrzuciła jego zaloty, na co on wymógł na niej jedno tylko przyrzeczenie, aby oddała mu za żonę swoją córkę, jeśli ją kiedykolwiek urodzi. Kiedy Szachru urodziła córkę o imieniu Vis, dorastała ona z Raminem, maleńkim bratem Mubada, wychowywanym przez tą samą niańkę. Do niczego między nimi nie doszło, a matka wydała Vis za jej brata Wiru. Kiedy dowiedział się o tym Mubad, rozpoczął walkę o dotrzymanie obietnicy złożonej przez Szachru. Na skutek tych starań Vis odjechała z Mubadem. Niestety podczas podróży Ramin zobaczył ją i zapłonął po niej miłością. Z pomocą starej niani zaczął potajemnie spotykać się z ukochaną. Kochankowie trzykrotnie próbowali uciec z pałacu i trzykrotnie Vis wracała przed oblicze wściekłego męża. Targany zazdrością Mubad postanowił zasztyletować Ramina, ten jednak broniąc się powalił króla na ziemię. Wyrzuty sumienia związane z obrazą królewskiego majestatu sprawiły, że Ramin powrócił przed jego oblicze i prosił o wybaczenie, obiecując zapomnieć o Vis. Wyjechał i pojął za żonę księżniczkę Gul. Jednak nie potrafił zdusić w sobie uczucia, a Vis wysyłała ku niemu nieustannie listy. W końcu Ramin nie wytrzymał. Wrócił do kochanki i obrabowawszy z nią skarbiec Mubada, odjechali razem, by rozpocząć nowe życie. Mubad ruszył za nimi w pościg. Podczas poszukiwań na króla zaszarżował dzik i śmiertelnie go zranił. Po jego śmierci Vis i Ramin pobrali się i władali szczęśliwie w Mawru. Po śmierci Vis Ramin zbudował dla jej ciała wieżę milczenia, zwaną Dachmą, tradycyjne miejsce zaratusztriańskiego pochówku, w którym ptaki rozszarpywały ciało zmarłych, nie kalając czystości ziemi czy ognia. Ramin niebawem umarł przy ukochanej, podobnie jak w Romeo i Julii Szekspira. Chosrow i Shirin. Ta dwójka wielkich kochanków, Chosrow II, wnuk Chosrowa I i Shirin, poznała się korespondencyjnie dzięki opisom przyjaciela księcia Szapura, które wzbudziły w Chosrowie wielkie uczucia. Wysłał on wówczas swój portret księżniczce i ona również się w nim zakochała. Chosrow postanowił odszukać Shirin i wyruszył w drogę, podczas której spotkał księżniczkę przy kąpieli i oszołomiła go jej uroda. Nie wymienili jednak swoich imion i ich losy nie splotły się tym razem. Poznali się dopiero po latach, kiedy Chosrow zdobył koronę królewską i przy spotkaniu wyznał jej swoją miłość. Niestety ona, pouczona by nie ulegać zbyt łatwo w sprawach miłości, odrzuciła jego zaloty.
Oburzony Chosrow odjechał i w Konstantynopolu poślubił Miriam, córkę cesarza. Z kolei Shirin znalazła sobie kochanka Farhada, atletycznego kamieniarza. Kiedy Chosrow dowiedział się o kochanku, rozkazał mu dowieść swojej wartości przez wykucie niemożliwej do wykonania przełęczy w górze Bisutun na szlaku do Babilonu. Kiedy Shirin pojechała go odwiedzić, jej koń ugrzązł w ziemi. Farhad pospieszył jej na ratunek, podniósł ramionami konia i zaniósł księżniczkę razem z koniem do pałacu. Oczywiście z zadania postawionego przez Chosrowa wywiązywał się pewnie i wszystko wskazywało na to, że ukończy dzieło w terminie. Zdesperowany Chosrow oszukał Farhada, mówiąc, że Shirin nie żyje, a ten zabił się z rozpaczy. Wkrótce umarła też Miriam, pierwsza żona Chosrowa. Lecz wiele jeszcze czasu musiało upłynąć, zanim kochankom udało się zejść ze sobą i stanąć na ślubnym kobiercu. A wtedy, jak na ironię, los znowu przekreślił ich szczęście. W Shirin zakochał się syn Chosrowa i Miriam, który zasztyletował ojca we śnie obok swojej żony. Shirin zamknęła się potem w grobowcu męża i odebrała sobie życie. Zaratusztra. Zaratusztra pojawił się wraz z panowaniem Gusztaspa i jest niezwykle ważną postacią dla religii Iranu. Dusza jego została stworzona razem z duchami innych dobrych istot na samym początku świata, kiedy to Ormuzd obiecywał, że Zaratusztra zostanie opiekunem duszy Goszurwani. Matka Zaratusztry, Dugda, od urodzenia była naznaczona wielkim blaskiem. Początkowo mogła nim oświetlać domostwo, a w wieku 15 lat była w nim zanurzona jak w wielkim ogniu i nocą mogła oświetlać drogę. Dugda wyszła za mąż za Puruszaspę z rodu Spitamów. Puruszaspa odprawił modły i wycisnął sok z Chaomy, w której znajdował się duch Zaratusztry. Pod pojęciem Chaomy w wierzeniach irańskich rozumiano efedrę, czyli przęśl. Kiedy go wypił, duch syna znalazł się w ojcu, a kiedy zbliżył się do swojej żony, dusza Zaratusztry przeszła do Dugdy i poczęło się dziecko. Motyw Chaomy miał również odegrać rolę przy narodzinach innych wybitnych herosów mitologii irańskiej, króla Jimy, Traetony, czyli Feriduna i Garszaspa. O poczęciu Zaratusztry dowiedziały się demony i chciały go zniszczyć. Dugda się rozchorowała, lecz kiedy miała pójść po pomoc do czarownika, Ormuzd jej tego zabronił i polecił posmarować ciało roztopionym tłuszczem krowim, a następnie rozpalić ogień. Ogień odpędził demony. Aryman wysłał przeciwko Zaratusztrze Akomana, demona złej myśli. Ormuzd przeciwstawił mu Bahmana, ducha dobrej myśli, i Akoman został pokonany. Po urodzeniu Zaratusztry 5 braci z nasienia karapanowego zapragnęło go zabić. Jeden przyszedł do jego domu i próbował mu ukręcić głowę. Dzięki Spandarmat i Anahicie, które sprawowały nad dzieckiem opiekę, ręce mu uschły za karę. Przybysz domagał się zemsty i ojciec Zaratusztry pozwolił mu zrobić z dzieckiem co zechce. Ten rzucił je pod stado krów. Pasterz zatrzymał krowy. Rzucił je pod stado koni. Pasterz zatrzymał stado koni. Wrzucił je do ognia. Ogień go nie palił. Wrzucił je wreszcie do wilczej nory. Wilczycy nie było w gnieździe, a kiedy wróciła, zaopiekowała się dzieckiem. Tak to było w czasie niemowlęctwa. Gdy Zaratusztra dorósł, uczynił inne cuda. Była w Iranie rzeka Ham, czyli naga kobieta. Kobiety mogły przejść przez nią tylko pozbawione szat, które wciągnęłyby je inaczej w wir, a starcy, zwani Ham, w ogóle nie mogli jej przejść. Zaratusztra w cudowny sposób przeprowadził przez rzekę 7 kobiet i 7 starców niby po moście. Przyszedł czas pomyśleć o rodzinie. Zaratusztra, oglądając narzeczoną, polecił jej odsłonić twarz. Ta usłuchała i opuściła wzrok. Zaratusztra zagrzmiał: tacy spojrzenie ode mnie odwracą, nie okazuje mi szacunku. W 30 roku życia Zaratusztra doznał objawienia. Podczas kąpieli w rzece, w czasie przygotowań do rytuału dziękczynienia w ramach święta wiosny, został zabrany przez Bahmana do strefy niebieskiej, do Ormuzda i Amszaspandów. Tam dowiedział się o wszystkich boskich tajemnicach o stworzeniu świata, poznał pełną postać Ormuzda, który był olbrzymi, a ramionami potrafił objąć cały świat. Amszaspandowie poddali Zaratusztrę 3 próbom. W próbie ognia musiał przejść przez święty ogień, w próbie polania metalem i próbie rozcięcia, w której wyjęli z niego wnętrzności, a potem Ormuzd uleczył go dotykiem dłoni, jak w rytualnych narodzinach kapłana. Amszaspandowie powiedzieli mu, co jest w życiu najlepsze. Dobre jest imię Amszaspandów, lepsze jest oglądanie Amszaspandów, a najlepsze jest spełnianie ich woli. Posłanie Zaratusztry do ludzkości mówiło o tym, że mają mieć dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki. Mieli obwiązywać się 3-krotnie świętym sznurem koszti i odprawiać 5 modlitw dziennie, co jest posłaniem, które po wiekach odrodziło się w islamie. Zaratusztra nauczał przez 10 kolejnych lat, ale nawrócił tylko jednego człowieka, swojego bratanka Madiomacha. W końcu jednak szczęśliwym losem nawrócił Gusztaspa,
czy w innym nazewnictwie Wisztaspę, w okresie sasanickim błędnie utożsamionego z żyjącym 1000 lat później ojcem Dariusza Wielkiego. Wusztasp był królem królów i obiecał mu nawrócenie w zamian za cudowne uleczenie jego ukochanego konia. Religia Zaratusztry zatriumfowała dzięki wsparciu politycznemu. W czasie triumfu osobą Zaratusztry miał interesować się nawet Pitagoras. Zaratusztra umarł w słusznym wieku podczas walki z Turanem i Ardżaspem. Został zasztyletowany w trakcie modlitwy przez pogańskiego kapłana. Miał wtedy 77 lat i 40 dni. Jego śmierć nie pozostawiła jednak świata bez opieki, bo pod koniec czasu z jego nasienia mają powstać jego 3 synowie. To nasienie zostało zachowane w jeziorze Kasawa, a zaniósł je tam Izat Neriosang. Kiedy odrodzi się pierwszy syn Zaratusztry, Oshidar, oczyści on świat ze złych mocy, zatrzyma słońce w zenicie na 10 dni i powstrzyma na 3 lata wojny. Ziemia jednak pozostanie zatruta. Potem Ges, czyli drucz Jahi, przybierze kształt czarnej chmury i przez 400 lat padać będą deszcze. Potem przyjdzie drugi syn Zaratusztry, Ushidarmach. Złe moce jako węża zbiorą się w jednym miejscu, a ludzie pod wodzą Ushidarmacha je wybiją, a trucizna wypali ziemię. Słońce stanie w zenicie na 12 dni, a wojny ucichną na 6 lat. Ludzie przestaną jeść mięso, ale wtedy uwolni się pokonany przez Feriduna Traetonę wąż Azi, czyli Zahak. Zahaka pokona ostatecznie dopiero Garszasp. W końcu pojawi się ostatni syn Zaratusztry, Saoshian, zbawiciel, któremu towarzyszyć będzie chwała dawnych królów. Pod jego władaniem ostatnie tysiąclecie upłynie w spokoju, a ostatnie 10 lat ludzie nie będą musieli już jeść i nie zginą. Potem umarli powstaną z grobów i odzyskają swoje ciała i staną się bytami nieśmiertelnymi. Nastąpi sąd ostateczny, gdzie ogień Atar oraz jazota przyjaźni Aryaman stopią metale na ziemi, tworząc rzekę, przez którą wszyscy będą musieli przejść. Dla sprawiedliwych będzie to jak zanurzenie się w mleku, a niesprawiedliwi doznają ogromnego bólu. Dobrzy ludzie dostaną się do raju, a źli do piekła, gdzie przez 3 dni i 3 noce ich niegodziwość zostanie przemieniona w cnotliwość. W końcu rzeka roztopionego metalu zniszczy piekło i pochłonie Arymana. I po tym okresie wszyscy będą żyli w doskonałej harmonii z Ormustem.